W sierpniu 1829 roku młody Fryderyk Chopin wracał z Wiednia, miasta osieroconego przez Beethovena zaledwie 2 lata wcześniej. Nad Dunajem młody polski wirtuoz swoją grą i kompozycjami oczarował publiczność, ale z zachwytu nie posiadało się też wiele muzycznych znakomitości. 13 sierpnia po swoim pierwszym koncercie w stolicy Austrii Fryderyk donosił rodzicom: dziś poznałem hrabiego Lichnowskiego. Nie mógł się mnie nachwalić. Jest to ten sam, co był największym przyjacielem Beethovena. Pani Lichnowska z córką, u których byłem na herbacie, cieszy się nieskończenie, iż w przyszły wtorek dam drugi koncert. Powiedziała mi ona, że gdy będę przez Wiedeń do Paryża jechał, ażebym nie zapomniał być u nich. Wielkie grzeczności. Czerny dużo mi komplimentów nagadał. To ten sam Czerny, dla którego etiudach jeszcze dziś wychowuje się pianistyczna młodzież. Czerny, jeden z największych uczniów Beethovena. Wracając z Wiednia przez Niemcy w końcu sierpnia, zatrzymał się w Dreźnie, gdzie miał okazję uczestniczyć w wydarzeniu epokowym, prapremierowym teatralnym wystawieniu Fausta Goethego. W liście do przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego z 26 sierpnia kompozytor pisał tak: wracam z Fausta. O 4:45 trzeba było stać przed teatrem. Widowisko trwało od 6 do 11. Dzisiaj obchodzono tu 80. rocznicę życia Goethego. A jak największe arcydzieło niemieckiej literatury romantycznej odebrał przyszły wielki rewolucjonista muzyki romantycznej, określił Fausta bardzo zwięźle: okropna, ale wielka fantazja. No, minęło 8 tygodni. 26 października Chopin, korzystając z zaproszenia księcia Antoniego Radziwiłła, dotarł do jego letniej rezydencji, konkretnie do Antonina, gdzie właśnie się znajdujemy. I tutaj w malowniczo pośród lasów położonym modrzewiowym pałacu myśliwskim Chopin spędził 10 dni. I to był czas pełen intensywnych, miłych wrażeń. Rano męskie towarzystwo udawało się na polowania, potem przychodził czas na rozmowy o sztuce i muzykowanie, wspólne muzykowanie. A książę Antoni, very important person, pełniący funkcję namiestnika, dziś powiedzielibyśmy prezydenta Wielkiego Księstwa Poznańskiego, był zapalonym wiolonczelistą, niezłym śpiewakiem i co najważniejsze, był kompozytorem. W przeszłości przyjaźnił się z Beethovenem, a kilkanaście lat przed poznaniem Chopina zaprzyjaźnił się też z Goethem, któremu przedstawił fragment swojej pisanej w sumie przez 20 lat operowej muzyki do Fausta. I ta muzyka Radziwiłła spodobała się Goethemu i tak dalece, że nazwał go jedynym prawdziwym trubadurem. I w liście Chopina do Wojciechowskiego Fryderyk, który w Antoninie otrzymał już gotową partyturę, do Fausta tak ocenił talent kompozytorski księcia: Radziwiłł pokazywał mi swojego Fausta i wiele rzeczy znalazłem tak dobrze pomyślanych, nawet genialnych, żem się nigdy po namiestniku tego spodziewać nie mógł. Między innymi jest jedna scena, w której Mefistofeles kusi Gretchen, grając na gitarze i śpiewając pod jej oknem. I jednocześnie słychać śpiewy chóralne z pobliskiego kościoła. Ten kontrast wielki efekt w egzekucji robi. Na papierze widać sztucznie złożony śpiew, a bardziej akompaniament diabelski pod chorał bardzo poważny. A ciekawe, gdyby Chopin nie widział Fausta kilka tygodni wcześniej, czy partytura księcia też by go zainteresowała? Chopin w Antoninie również komponował. Być może motywowała go do tego obecność atrakcyjnych młodych księżniczek, córek Antoniego. Napisałem u Radziwiłła alla Polacca z wiolonczelą. Nic tam prócz błyskotek do salonu dla dam. Chciałem, widzisz, żeby księżniczka Wanda się nauczyła.
Niby to jej przez ten czas dawałem lekcje, młode to 17 lat, aż miło było ustawiać paluszki. Młode 17 lat pisał 19-letni młodzieniec. Prawdopodobnie Chopin obmyślał w Antoninie także kształt finału swojego koncertu fortepianowego F-moll, pisanego z myślą o swojej pierwszej miłości, Konstancji Gładkowskiej. Dlatego też zaraz w cytowanym liście po frywolnej wzmiance o ustawianiu paluszków pisze: no ale żart na stronę. Księżniczka wiele ma prawdziwego uczucia muzykalnego, także nie trzeba było gadać, a tu crescendo, a tu piano, a tu prędzej, a tu wolniej i tak dalej. Panowie, czy ten polonez wiolonczelowy to w istocie taka błyskotka dla dam? Chopin chyba trochę przesadził z tą No właśnie, błyskotką, bo to jest takie trochę zbyt krytyczne jednak. To jest trochę ironiczne z jego strony stwierdzenie, bo styl brillant, w jakim jest napisany polonez, był uważany za wirtuozowski i taki trochę pusty. Bardzo dużo kompozytorów zresztą w tym stylu pisało w tym okresie, jak Weber, Mendelssohn, Hummel, Pixies czy Kalkbrenner. Ale to właśnie Chopin stworzył tak naprawdę najdoskonalsze utwory w tym stylu. I ten polonez na wiolonczeli i fortepianie jest bardzo ważnym w sumie utworem dla samego Chopina, bo jest to pierwszy polonez koncertowy, duży polonez koncertowy, których potem Chopin napisze przecież wiele na fortepian. Więc bardzo to jest ciekawa rzecz i chyba pierwszy taki tak naprawdę w stylu brillant duży koncertowy polonez napisany, co prawda na wiolonczeli i fortepian, ale jednak. Ale z tej partytury można by wywnioskować, że księżniczka Wanda, grająca ten utwór, to musiała być biegłą pianistką. Tak, niewątpliwie, bo tak naprawdę Chopin musiał chyba bardzo dokładnie sprawdzić przed myśleniem o niej jako wykonawczyni tego utworu, jak gra, bo ta partia jest tak naprawdę trudna. Zresztą proszę posłuchać fragmentu, to naprawdę jest... To jest naprawdę dość skomplikowane. Nie, no oczywiście, Takich figuracyjek jest dużo. Nie, no, oczywiście robi wrażenie. A panie Janie, a partia wiolonczeli pisana z myślą o księciu Antonim, to jest trudna dla wiolonczelisty? Ale szczerze, no powiedzmy... Wydaje się, że jak na swe czasy książę Antoni musiał grać bardzo biegle na wiolonczeli. Tak. Natomiast sama partia oczywiście jest dużo prostsza i mniej rozbudowana od partii fortepianu. Zresztą to, co w niej widać przede wszystkim, to jest to, że młody Chopin tak naprawdę bardzo dobrze znał tajniki tego instrumentu i mimo, że jest to jego wczesny utwór, a dopiero pod koniec jego życia powstaje sonata G-moll, która jest absolutnym arcydziełem, to już wtedy komponował bardzo dobrze na wiolonczele. A który z tych instrumentów jest dominujący jednak w tym utworze? Niezbyt wygodne pytanie, ale z pewnością fortepian ma, może powiem, nie dominującą rolę, lecz zdecydowanie bardziej rozbudowaną fakturę. Natomiast wszystkie myśli tematyczne właśnie jako pierwsza wprowadza wiolonczela. Zresztą proszę posłuchać z samego tematu. Teraz w fortepianie. Z wiolonczela gra akompaniament. Nie bardzo skomplikowany. Ale już tutaj przejęłaby znowu wiodącą rolę. No i ona w ogóle tak zaczyna ten polonez, tak wydaje pozwolenie na... Dokładnie tak, zawsze zaczyna wszystkie sekcje tematyczne. Tak. Na końcu poloneza fortepian już ma naprawdę bardzo wirtuozowską partię, ale wiolonczela do samego końca nie daje za wygraną. Proszę posłuchać.
Wersja, o której tu mówimy teraz, to pierwsza wersja, która powstała właśnie tutaj w Antoninie. Różni się nieco od ostatecznej wersji. Chopin przed wydaniem utworu, który dedykował ostatecznie Józefowi Merkowi, dopisał jeszcze introdukcję. To właśnie w introdukcji wiolonczela przejmuje taką bardziej wiodącą rolę i prowadzi główną myśl melodyczną. Zmienił także zakończenie na bardziej wirtuozowskie. Natomiast my tu dzisiaj prezentujemy tą pierwszą wersję powstałą w Antoninie. To wiecie co, to niech ten utwór, który Chopin skomponował w którymś z tych pokoi nad nami i został wykonany tu właśnie dokładnie w tym miejscu wraz z księżniczką Wandą i księciem Antonim, zabrzmi teraz w całości po bez mała 200 latach.
teraz. Przez chwilę byłem tam, w tamtym czasie, tak. Piękne. Dziękuję bardzo. Miałem ogromną przyjemność zażyczyć sobie wykonania tego utworu. Mamy przyjemność wykonania. Specjalnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Skomponowany przez Chopina Polonez C-dur, tu w Antoninie, na fortepian i wiolonczele, grywany jest przez największych kameralistów na świecie. Ta kompozycja przypadła też do gustu także samemu Karlowi Czernemu, który sporządził jego wersję na fortepian solo. Gdyby w opus 3 Chopina istotnie nie było miejsca na nic więcej prócz błyskotek do salonu dla dam, to czy wybitny uczeń wielkiego Beethovena zaprzątałby sobie głowę tym utworem?